Witam w Srebrnym Trzosie. Kolejna paczka ze srebrem zjechała do mnie. Żeby nie przynudzać długim wstępem, na którym nakręcam, jak się męczę z rozpakowaniem paczek, pozwoliłem sobie już zawartość paczki wyłożyć tutaj na stole. Plus niespodzianka taka, no to co mi wpadło na targach kolekcjonerskich, o których wrzucałem zajawkę. No dobra, nie przedłużając, co tam wpadło? Tu nie będę się rozwodził. Dwie uncyjki, Brytania. Sowę grecką, też już znacie, ten najnowsze jakby bicie. Terra, to nie moje akurat sreberko, dlatego że my tutaj robimy zakupy zbiorowe i to zamówił kolega. I kolejna niepełna tubka Arki, nie wiem czy prześwituje. Prześwituje, co jest fajne, że mimo tego, że tubka jest niepełna, to i tak jeszcze raz zafoliowana próżniowo, dlatego polecam tam kupować. No dobra, a co nowości? Zacznijmy to, co leży z przodu. To są nowości, których wcześniej w zbiorze nie miałem i już przechodzimy do nich. I to, na co jakby czekałem w tej przesyłce, Royal Mint, kolejna moneta z serii Myth and Legends. Po podseriach z Robin Hoodem i z monetami z mitów arturiańskich, tym razem na warsztat, na tapetę idzie epicki Beowulf, jeden z najstarszych bohaterów literatury staroangielskiej. Co jest śmieszne, literatura staroangielska, ale mówiąca o no, w skandynawskich wikingach, czy tam jakichś proto-wikingach. W przekazie ustnym znany od VII wieku, około 1000, ten epicki poemat o Beowulfie został spisany. No i saga opisuje właśnie przygody bohatera Beowulfa, który tu na tej monecie widzimy scenę, pokonuje tego potwora z pierwszej jakby serii Grendela. No ciekawy jestem, co dalej będzie na tej serii. Tu już widać Royal Mint, od razu wielki milk z boku. Tak, to jest milkacz. Mamy Karola. No ja serię kontynuuję, dlatego no będę kupował kolejne w serii, chociaż pierwsza ta podseria rzeczywiście wzrosła, bo teraz Robin Hoody po 160 za uncję chodzą, Marion i Mały John też tam troszkę premii nabrały. Ta druga podseria arturiańska na razie nie, ale jeszcze są dostępne u dealerów, więc może jak znikną. No ciekawe. Dla mnie troszkę tu się za dużo dzieje, jest dużo szczegółów. Może w oksydzie by to fajniej wyglądało. No ale zobaczymy co będzie na kolejnych odsłonach, bo wygląda to, że takie mini podserie składają się z 3 monetek. Kolejna uncja srebra do zbioru w ramach urozmaicenia. To mamy tutaj Beowulfa. No a tutaj kupiłem sobie 2 razy od razu. Pokażemy na jednym przykładzie. Już po tym charakterystycznym hełmie pewnie wiecie. Tym razem Brytania i Liberty. Także wydawnictwo Royal Mint. 1 uncja srebra. 2024 rok. No i taka niespotykana, nietypowa moneta honorująca te dwie postacie, dwie panie z czołowych bulionówek, czy angielskiej Brytanii, czy
Libertad, mamy amerykańską wolność. Liberty. Liberty. No, w każdym bądź razie obie jakby te wizerunki bardzo lubię. Na zachodnich forach, bo tak trochę śledziłem, co mówią o tej serii. Najpierw był no, objazd tej monety. A tu widzimy znowu Royal Mint, czyli pierwsze milki, jakieś tam ryski. Trochę szkoda, że od razu na pierwszej z brzegu monecie od razu mamy taką nie za dobrą jakość. Moneta bulionowa, więc też się jakby do tego nie nastawiałem, że to będzie nie wiadomo co. Natomiast o dziwo, właśnie na zachodnich tych forach widziałem gdzieś taki wykres, że w stosunku do Nowej Brytanii 2024 ta podwójna, nazwijmy to Liberty Brytania, no jest olbrzymi skok sprzedażowy, więc każdy chce mieć no tą pierwszą, nazwijmy to, z takiego urozmaicenia. Bo no nie wiadomo, czy to będzie jakiś początek serii, czy co roku będzie wychodziło coś innego z takiego połączenia. Sam pomysł mi się podoba. Wykonanie jakby wizerunkowe też mi się podoba, bo wiem, że ludzie właśnie tam narzekali, że za dużo się dzieje. Tutaj mamy te gwiazdki widoczne, no ale nie wiem, to daje swój urok. Mi to od razu właśnie się z amerykańską flagą kojarzy. Panie mają swoje atrybuty, wolność właśnie. Tutaj ten płomień wolności, niczym statua. A tutaj Brytania, ten trójząb słynny i taki ala spartański hełm. No dwie zakupiłem, jedną dla siebie, drugą na flipa, jeżeli tu coś urośnie. No zobaczymy, być może jakaś premia na tym będzie. Oczywiście, no żeby zamknąć zamówienie, kolejne 2 listki. Zamykam kolejną małą tubkę tym razem. No, potem jak zamknę kilka małych, zamknę też w końcu i dużą. No i na koniec tutaj coś, co udało mi się kupić właśnie na targach kolekcjonerskich, o których wam powiedziałem, w takiej krótkiej zajawce. Byłem pierwszy raz, bardzo mi się podobało. No polecam wszystkim zobaczyć. Zwłaszcza jeżeli szukacie czegoś do swoich kolekcji, serii, jeżeli jesteście kolekcjonerami, bardziej kolekcjonerami niż stackerami, inwestorami, nazwijmy to. No powiedzmy, nie wiem, może od rana jakieś okazje mega cenowe były, natomiast jak ja już tam udałem się na te targi, no raczej jednak ceny nie były takie super zachęcające. I jakiś perełek nie znalazłem. Natomiast znalazłem coś, czego szukałem. I tutaj dziękuję Hawranek Szkolna za przetrzymanie, bo kontaktowaliśmy się wcześniej już internetowo, a odbiór był właśnie na targach. No i proszę bardzo. Wiecie, że zbieram liścia. Bardzo lubię liścia. A tego liścia szukałem. I wreszcie mi się udało. Oj, rękawiczki śliskie, może tak, o właśnie. No on pierwotnie nie był w takim pudełku, chociaż bardzo fajnie to się prezentuje, mi to się bardzo podoba, te pudełko sobie też dostaję. 30-lecie rocznicowy liść klonowy, 2018 rok. Tutaj widać, że no dodatkowo oksydowany i z tym złoceniem, więc uszlachetniony. No ale fajnie jakby w tych wszystkich moich, oj, właśnie znowu włożyłem, w tej mojej kolekcji listkowej no będzie miał zaszczytne miejsce. No w te listki się wkręciłem i tutaj dajemy kolejną. Idealnie się wpasowuje. No. A jak zwykle kolejna uncja do kolekcji. Oj.
Musiałem dalej troszkę odrzucić. Kolejną chcę do kolekcji, więc stosik też powoli rośnie. Ostatnio mamy delikatne wzrosty, czyli jakby srebro goni złoto, ale nadal cena utrzymuje się w takich moich zawiasach, nazwijmy to, w których ja kupuję, więc powolutku sobie dokupowuję zgodnie z planem i to jest najważniejsze, czyli to, żeby mieć plan i wiedzieć po co to zbieramy i dlaczego to robimy. No dobra. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam do dawania kciuków, subskrypcji, komentarzy. Jeżeli chcecie, możecie też postawić mi kawkę, jakieś małe espresso. Może napiszcie w komentarzu, to mnie ciekawi, co sądzicie o tym nowym wypuście Royal Mint. Ta Brytania z Liberty. Czy wchodzicie też w to, kupujecie, czy uważacie, że to będzie jakąś premię łapało, może, czy po prostu traktujecie jako zwykłe srebro, zwykłą bulionówkę. Ja tak delikatnie do tego podszedłem, ale podoba mi się. No nic, jeszcze raz do widzenia i do następnego filmu. Cześć!